A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Donald Trump przedstawił nowy plan pokojowy dla strefy Gazy i dał ultimatum Hamasowi. Specjalny wysłannik prezydenta USA twierdzi, że Ukraina otrzymała zgodę na ataki w głąb Rosji. Niemiecki minister obrony jest sceptyczny wobec planów utworzenia ściany dronowej na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Sąd nakazał byłemu prezydentowi Gruzji Michaiłowi Saakaszwilemu zapłatę ponad $3 milionów. Stany Zjednoczone zamierzają nałożyć cła na filmy zrealizowane poza ich granicami. Unia Europejska chce przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Wtorek, 30 września, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawił liczący 21 punktów nowy plan pokojowy dla strefy Gazy. W przypadku jego odrzucenia przez Hamas, Izrael otrzyma pełne wsparcie Ameryki w walce z palestyńskim ugrupowaniem. Propozycja została zaprezentowana przez Trumpa po jego spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Plan zakłada m.in. uwolnienie izraelskich zakładników przez Hamas w zamian za zakończenie okupacji strefy Gazy przez siły obronne Izraela oraz za zwolnienie Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. Bojownicy Hamasu będą mogli z kolei opuścić palestyńską enklawę. Otrzymają oni gwarancje bezpieczeństwa, dzięki którym wyjdą do państw zainteresowanych ich przyjęciem. Zaakceptowanie propozycji przez ugrupowanie oznaczałoby natychmiastowe zakończenie konfliktu trwającego od prawie 2 lat. Amerykański prezydent w ramach porozumienia pokojowego stanąłby na czele stworzonej przez siebie Rady Pokoju. Międzynarodowy organ w założeniach miałby tymczasowo nadzorować strefę Gazy, a w jego skład wszedłby także były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair. Hamas otrzymał 72 godziny na zaakceptowanie projektu zaprezentowanego przez Trumpa i Netanyahu. W przypadku jego odrzucenia Stany Zjednoczone udzielą wsparcia Izraelowi w jego dążeniach do całkowitego zniszczenia palestyńskiej organizacji. Szef izraelskiego rządu powiedział, że plan amerykańskiego przywódcy w pełni realizuje cele wojenne jego kraju. W trakcie spotkania w Waszyngtonie Netanyahu sprzeciwił się powstaniu niepodległego państwa palestyńskiego, podczas gdy Trump nie wyklucza jednoznacznie takiego rozwiązania. Specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Keith Kellogg powiedział, że Ukraina otrzymała zgodę na atakowanie celów w głębi terytorium Rosji. Odniósł się w ten sposób do niedawnych deklaracji administracji Białego Domu. O kwestię uderzeń wewnątrz rosyjskiego terytorium dyplomata był pytany w wywiadzie dla Fox News. Kellogg stwierdził, że amerykański prezydent Donald Trump miał wyrazić zgodę na ukraińskie uderzenia w głębi rosyjskiego terytorium. Ukraina powinna tym samym korzystać z posiadanych przez siebie możliwości. O nowej polityce Białego Domu mają świadczyć deklaracje złożone w ubiegłym tygodniu przez Trumpa, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz sekretarza stanu Marco Rubio. Dziennik The Wall Street Journal twierdzi, że prezydent USA w trakcie spotkania ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskим nie wykluczył zniesienia zakazu tego rodzaju ataków. Trump zarazem nie podjął wtedy żadnych konkretnych decyzji. W niedzielę amerykański wiceprezydent poinformował o amerykańsko-ukraińskich rozmowach na temat dostaw rakiet dalekiego zasięgu. Stany Zjednoczone są gotowe sprzedać Ukrainie pociski Tomahawk. Specjalny wysłannik prezydenta USA był też pytany, czy Ukraina już teraz otrzymuje zgodę na atakowanie celów w głębi terytorium Rosji przy wykorzystaniu amerykańskiej broni. Kellogg odpowiedział, że bywa z tym różnie. Dotąd Ukraina nie mogła używać broni dostarczonej jej przez Stany Zjednoczone do głębokich uderzeń na terenie Rosji. Media jeszcze pod koniec sierpnia informowały, że Departament Wojny USA blokuje taką możliwość. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius jest sceptyczny wobec planów Unii Europejskiej dotyczących budowy ściany dronowej. Komisja Europejska chciałaby dzięki niej bronić wschodniej granicy wspólnoty przed Rosją. Szef niemieckiego resortu obrony odniósł się do tej kwestii podczas Warsaw Security Forum. Pochwalił on samą koncepcję ściany dronowej, ale jego zdaniem Unia Europejska ma teraz inne priorytety. Europejskie społeczeństwa oczekują szybkich działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, a realizacja tego pomysłu nie jest możliwa w przeciągu najbliższych 3 czy 4 lat. Dla Pistoriusa obrona przed bezzałogowymi statkami powietrznymi jest niezwykle ważna, lecz nie w ramach koncepcji przedstawionej przez Brukselę. Przede wszystkim europejscy członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego powinni skoncentrować się na elastyczności procesów związanych z zamówieniami i produkcją dronów. Nowoczesne technologie zmieniają się na tyle szybko, że konieczne jest dostosowywanie się do nowych wyzwań. Same wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną państw wschodniej flanki NATO uznał on za testowanie słabych punktów Sojuszu przez Rosję. Przewodnicząca Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała budowę ściany dronowej podczas niedawnego orędzia o stanie Unii Europejskiej. Projekt zakłada stworzenie całościowego systemu obrony przeciwdronowej, w którym zostałaby wykorzystana m.in. sztuczna inteligencja. Gruziński sąd skazał byłego prezydenta Michaiła Saakaszwiliego na zapłatę ponad $3 milionów. Polityk w ostatnich miesiącach usłyszał także 2 inne wyroki. Sąd miejski w Tbilisi nakazał byłej gruzińskiej głowie państwa zapłatę 9 milionów lari gruzińskich, a więc równowartości około $3,300,000 amerykańskich. W ten sposób budżet państwa ma odzyskać pieniądze sprzeniewierzone w ramach tzw. sprawy kurtek. W marcu Saakaszwili został skazany na 9 lat więzienia za narażenie państwa na straty. Pełniąc funkcję prezydenta miał on wykorzystywać fundusze specjalnej służby ochrony państwa na swoje osobiste wydatki, w tym na pobyty w spa czy na zakup drogich ubrań. Oskarżony utrzymywał, że pieniądze zostały przekazane na cele reprezentacyjne. Obrońca Saakaszwiliego, komentując wyrok, nazwał swojego klienta więźniem politycznym. W wypowiedzi przytoczonej przez portal Civil Georgia prawnik dodał, że wymiar sprawiedliwości jest w pełni dyspozycyjny wobec lidera rządzącej partii Gruzińskie Marzenie Bidzina Iwaniszwiliego. Wcześniej były gruziński prezydent został skazany w innych sprawach karnych, m.in. za nadużycie władzy, nielegalne przekroczenie granicy państwowej czy zlecenie pobicia jednego z deputowanych. Saakaszwili przed 3 laty przeprowadził strajk głodowy i od tego czasu przebywa w klinice Viva Medi w Tbilisi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiada nałożenie podatku na produkcje filmowe zrealizowane za granicą. Pierwszy raz podobna propozycja pojawiła się przed kilkoma miesiącami. Trump napisał na portalu społecznościowym Truth Social, że przemysł filmowy został skradziony Ameryce przez inne kraje. Szczególnie mocno dotknięta procesem przenoszenia produkcji poza granice USA ma być Kalifornia, co zdaniem amerykańskiej głowy państwa jest rezultatem niekompetencji gubernatora tego stanu Gavina Newsoma. Rozwiązaniem tego problemu mają być nowe cła. Trump chce wprowadzić 100% podatek na wszystkie filmy wyprodukowane poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Pomysł nowej opłaty był już przedstawiany przez prezydenta Ameryki przed kilkoma miesiącami. W maju upoważnił on Departament Handlu USA i amerykańskiego przedstawiciela handlowego do nałożenia cła. Od tego czasu nie poruszał tego tematu, a kwestia nie została uwzględniona choćby w umowie handlowej z Unią Europejską. Telewizja CNN podkreśla, że sprzedaż biletów w amerykańskich kinach stale spada, ponieważ widzowie zaczęli korzystać w swoich domach z oferty internetowych platform streamingowych. Branża filmowa woli natomiast realizować swoje produkcje za granicą z powodu niższych kosztów. Studiom z Hollywood bardziej opłaca się więc finansować pobyt aktorów i swoich pracowników w państwach europejskich. Unia Europejska zamierza przeznaczyć większe fundusze na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Zostałyby one wykorzystane do budowy przystępnych cenowo lokali. Komisarz Unii Europejskiej do spraw mieszkalnictwa Dan Jorgensen chce w pierwszej kolejności ograniczyć spekulacje na rynku mieszkaniowym. W jego opinii we wspólnocie nie powinno być miejsca na egoistyczne działania uderzające w podstawowe potrzeby człowieka, takie jak posiadanie swojego własnego domu. Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego przytaczanymi przez portal Politico, ceny nieruchomości we wspólnocie europejskiej w ciągu ostatnich 15 lat wzrosły o 60%. W przypadku kosztów wynajmu zwiększyły się one w tym samym czasie o blisko 30%. Komisja Europejska chce przeciwdziałać temu kryzysowi poprzez dokonanie zmian w zasadach dotyczących pomocy publicznej. Unijne państwa członkowskie mogłyby wówczas przeznaczać więcej pieniędzy na budowę domów dla przedstawicieli klasy średniej. Z powodu ograniczeń finansowych w realizacji tych planów swój udział miałyby również prywatne przedsiębiorstwa. W takim wypadku konieczne będzie znalezienie równowagi pomiędzy ich zyskami oraz potrzebami społecznymi. Komisja Europejska będzie w tej sprawie współpracować z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz innymi instytucjami finansowymi, żeby nowo wybudowane mieszkania były przystępne cenowo. Plany unijnego komisarza do spraw mieszkalnictwa nie ograniczają się jedynie do realizacji nowych inwestycji. Jorgensen zamierza ponadto ograniczyć wynajem krótkoterminowy, uważany za jeden z głównych czynników wpływających na rosnące koszty mieszkań. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm.